Blackland Blackbeard. Premiera 2015 rok, San Diego. Tam została wyprodukowana ta maszynka. Maszynka w całości ze stali nierdzewnej, wykonana w technologii CNC. Maszynka nawiązująca do słynnego samolotu Lockheed SR-71. Samolotu, który był produkowany od 1963 do 1969 roku w Stanach Zjednoczonych. Ze służby został wycofany w 1998-1999 roku ubiegłego wieku. Tak wyglądająca maszynka wykonana z całości ze stali nierdzewnej. Tą maszynkę użyczył mi Marcin Arjuna, za co bardzo dziękuję. Maszynka, wcześniej pokazywałem Wam również, ma 3 płytki i wykonana została tak, żeby upamiętnić ten samolot ponaddźwiękowy. W pewne konotacje, jeśli chodzi o rączkę, ma tutaj właśnie rączka przypomina kształtem rzut silnika, gdybyśmy patrzyli z góry na samolot, dysze wylotowe i dolotowe. Tak jest zrobione. W pewnym stopniu też przekrój poprzeczny płytki i czapki również ma taki aerodynamiczny, zawinięty do góry kształt, jakbyśmy przecięli na pół kadłub samolotu. Tego ponaddźwiękowego samolotu 3,5 Mach. Taką prędkość osiągał. Był używany do zwiadu, do dalekiego zwiadu. Zasięg samolotu to 5150 km na jednym tankowaniu. Maszynka jest zrobiona w taki sposób. Są 3 płytki. Tą płytkę dzisiaj założę. I tutaj są frezy wykonane tak, że nie ma przelotu na drugą stronę. Widzicie? Piny schowają się w te frezy, ale nie będą widoczne. Aerodynamiczny kształt jest zachowany w tej płytce. Czapka ma poprzeczne piny pasujące do tych frezów. Wszystko jest wykonane absolutnie precyzyjnie. Taki kształt czapki. Taki kształt płytki, którą dzisiaj założę. Są jeszcze płytki z otwartym grzebieniem. Taka. Wszystko tutaj jest tak dokładnie zrobione. Wszystko jest ładnie dopieszczone przez człowieka. Kształt płytki z otwartym grzebieniem. Również podwozie jest schowane. Aerodynamika musi być również i w takim sprzęcie, skoro jest wzorowany, oraz płytka, która ma ładnie wycięty napis Light. Okaże się w trakcie kolejnego golenia, na czym polega różnica między tą płytką. Płytka Light mam w lewej ręce, a tą płytką. Podejrzewam, że ekspozycja są podobne. Podejrzewam, że ekspozycja, być może ekspozycja żyletki. Czekajcie, żebym się nie pomylił. Light odkładam na bok i ten otwarty grzebień również idzie na bok, a dzisiaj zakładam płytkę właśnie tą do testów Gillette Platinum. Persona Platinum. Założymy. Tutaj proszę, zakładam. Wszystko pasuje na pinach. Nic się nie przesuwa. Nic. Trzymam za brzegi żyletki. Zobaczcie, tak to jest spasowane. Tak wyglądają piny z założoną żyletką i zakładamy płytkę. Czekajcie, odwrotnie. Zakładamy płytkę, frezy i wszystko się chowa. Nic nie wystaje. I tutaj też jest ciekawie zrobione, bo tuleja jest tak tutaj wykonana, że chowa się w otwór, który jest przy gwincie. Gwint
Bardzo gładki, bardzo dokładnie wykonany, żadnych zadziorów. Proszę. I koniec. Podejrzewam, że po to jest to wgłębienie zrobione, żeby nie przekręcić gwintu. Solidna rączka. Mój chwyt, palec pod czapką. Przepraszam, pod płytką, pod grzebieniem. Tak wygląda. Ekspozycja, spójrzcie. Ekspozycja żyletki ma się tak. W ten sposób wyglądająca. Mocno nie wystaje. Jak naciskam końcówką paznokcia, tutaj nic się nie ugina. Nic kompletnie. Równo wystaje z jednej i z drugiej strony. Pięknie wykonana maszynka. A mydło użyte dzisiaj będzie Amber Rose, Ariana Evans. Mydło w bazie K2E. Taki kolor. Producent podaje, jeśli chodzi o zapach, że jest tutaj taka ilość, ta łyżeczka, myślę, że wystarczy, że jest tutaj bursztyn, róża, kadzidło, co tu jeszcze jest? Paczula, szafran, taki skład, Amber Rose, 4 uncje, 118 ml, ładna szata graficzna, schludna. Mydło już od długiego czasu na rynku, a do niego będzie też woda właśnie ta sama, o tym samym zapachu. Mydło już jest od jakichś 5 lat, a premiera maszynki, która jest tutaj główną bohaterką, miała miejsce w 2015 roku właśnie w San Diego. Mydło wklejam tygla z portugalskiej porcelany. Proszę, taki kolor. Skład, który Wam podałem, to podałem Wam za producentem skład zapachowy, a co ja będę czuł, zaraz się przekonamy. Sam jestem ciekaw, jakie składniki zapachowe najbardziej będą wyczuwalne w tym mydle. Róża, wiadomo. Nieduża ilość wody. Pędzel hiszpański Epsilon. Na pewno róża się czuje, to na 100%. I czuje się też kadzidło. Również na 100%. Wyczuwa się od razu. Podane jest, że jest paczula. Podane jest, że jest szafran. Kadzidło, tytoń również. Trochę więcej wody. Pozwólcie, że tak będę trzymał tygiel, będzie mi wygodniej. Maszynka z 3 płytkami, więc będą 3 odcinki. Zobaczymy, jak się spisują poszczególne płytki. Tą płytkę, którą tutaj teraz założyłem, podpowiedział mi Marcin, żeby... Przepraszam, siąkam nosem, jestem trochę przeziębiony. Czuję, że bierze mnie już konkretne przeziębienie. Nie jestem z tego powodu szczególnie zadowolony. Marcin podpowiedział, żeby użyć tą płytkę na początek. Zobaczymy, jak się spisze. Tymczasem w tyglu ta próbka mydła została rozbita. Przepraszam jeszcze raz. Postaram się już tego więcej nie robić. Było u nas kilka ciepłych dni, a teraz przyszły mroźne noce, bardzo zimne dnie, wietrzne, więc zdrowie, organizm to odczuwa. Właśnie taki mamy klimat przejściowy.
w Polsce mamy taki przejściowy klimat, że te wahania temperatur, pogód zmieniają się. Jak w kalejdoskopie, nie ma stałej pogody. A wracając do samolotu, 26 ton masa startowa, masa własna samolotu. Patrzcie, co się dzieje. A masa startowa 77 ton. Pomyślcie, ile paliwa ten samolot musiał wziąć, żeby dolecieć na odcinku 5150 km, bo taki był zasięg tego samolotu. Niepojęte. 3,5 Mach prędkość. Był nie do złapania przez służby. Był nawet incydent we Francji, gdzie samolot w locie zwiadowczym nie miał zezwolenia na wlot i odrzutowce francuskie nie były w stanie go złapać. 3,5 Mach to był samolot, który nie miał uzbrojenia i który był używany do lotów zwiadowczych, żeby z pułapu nawet 35 km obserwować, nasłuchiwać, bo to był zwiat radiolokacyjny, zwiat radiowy. Patrzcie, co się dzieje. Ariana and Evans w bazie K2E. Pięknie, bez większego wysiłku można zrobić dobrą pianę. Zobaczcie. I z tego co widzę, dodałem tutaj sporo wody. Widzę, że to mydło w cudzysłowiu lubi wodę. Wszystko zostało już wybrane z dna tygla. Cały tygielek w dobrej pianie. Zobaczmy, co się będzie działo na twarzy. Zarost 2 dni. Na 100%, że tu jest bułgarska róża. Na 200%. To róża i kadzidło. I ziemista. Czuję ziemistą paczulę. Czy czuję tytoń? Chyba nie. Za to czuję jest róża, ale tak w taki sposób delikatny, jednak wyraźnie wyczuwalna. I czuję też szafran. Też taki pikantny zapach. To nie jest zapach tego mydła, to nie jest ulepek. To jest bardzo orzeźwiające mydło. Na 100% że czuję tak. Jest róża, jest szafran i także jest paczula. Plus kadzidło. To się czuje. W ogóle mydła od tego producenta Ariana and Evans to są zawsze. To jest górna półka, przyjaciele. I podejrzewam, że na żadnym zapachu, na żadnym się nie zawiedziemy. Dostałem informację, że wkrótce pojawią się kolejne brzytwy na kanale i to będą brzytwy. Jedna brzytwa współczesna Kamisori od kolegi Adriana i jadą też brzytwy od Michała. Także przez długi czas na kanale będzie dużo ciekawych sprzętów. Odwiedzajcie mnie, subskrybujcie. A tymczasem Blackland Blackbeard załadowana. Co ciekawe, to widać, spójrzcie, jak ta żyletka w niewielkim stopniu wystaje spod czapki. Widać szparę, żyletka nie dotyka grzebienia, jest uniesiona, jest bardzo duża szpara pod czapką, a te otwory, takie, które służą do usunięcia piany, również są też takie konkretne, że tutaj piana nie powinna robić
zatyczki. Dobra, lecimy. Opłukam troszkę maszynkę. Ciekaw jestem. Piękny sprzęt, przyjaciele. I tutaj to jest gładkie, rączka jest gładka, ale tutaj akurat fajnie palec zaczepia się pod tym poszerzeniem przy czapce. Także podejrzewam, że golenie będzie komfortowe. Nie czuję wibracji żyletki. Jak się spłukuje? Spójrzmy. Po pierwszym razie, za chwilę zobaczymy za jakiś czas. Nasuwa mi się pewne skojarzenie, ale jeszcze parę pociągnięć. Czuć, że ta żyletka atakuje skórę, ale porównywalnie do brzytwy, przyjaciele. W ten sposób. Tak to czuję. Tak trzymam maszynkę. Fajnie opiera mi się tym ciężarem. Jest dosyć ciężka, ale w sposób taki akceptowalny. To nie jest klocek. Fajnie opiera się czapka o palec. Samo wychodzi. A spójrzmy, co się dzieje z żyletką, bo na to nie zwróciłem uwagi. I ciekaw jestem, w jakim stopniu wystaje. W prawie żadnym. To jest 1/4, 1/5 mm wystająca żyletka tutaj. Nie powinna zrobić krzywdy, gdybyśmy sobie tam gdzieś za ucho zajechali. W bardzo małym stopniu wystaje żyletka po bokach spod czapki. To jest takie samo dokładnie uczucie, jakbym się golił brzytwą, przyjaciele. Czuję się, że to w sposób maksymalnie optymalny czapka razem z grzebieniem ustawia się w stosunku do powierzchni skóry. Bardzo optymalnie, w sposób zbliżony jak brzytwa. Tak to czuję. Pierwsze przejście zaliczone. Przyjemna. Można sobie nawet złapać z tego, co widzę, rączkę w taki sposób, jak objąć wszystkimi palcami dokładnie. I tak, i tak. Tak jest optymalnie i tak jest też optymalnie. Drugie przejście. Poezja piany. Róża, paczula i szafran. Kadzidło. Ale to nie jest kadzidło takie, kochani, takie kadzidło pochodzące z żywicy, tylko to też jest kadzidło z drzewa różanego. Tak to odbieram. Mydło daje optymalny poślizg. Myślę, że już nie będę więcej rozcieńczał, bo poślizg jest świetny. Bardzo podoba mi się zapach tego mydła. A nie ze względu na jeden czynnik, ale ze względu na całość. Przejście pod włos. Wiecie co? Tu się opiera palec wskazujący, a tu mi się opiera palec najmniejszy i jest optymalnie.
Żadnego szarpania, żadnej wibracji żyletki. Nie wiem, na ile ta persona jest gruba. Znaczy nie jest to gruba blaszka, ale tutaj trzymanie. O, właśnie spłukałem przy okazji, patrzcie. Nic tam nie ma. Widać napis persona na blaszce. Wypłukiwanie tutaj jest, stoi na bardzo wysokim poziomie. Zasługa jest mydła, które się nie lepi tak do sprzętu. Co mogę powiedzieć? Golenie tą płytką jest bardzo, bardzo delikatne i jak już wspomniałem, zbliżone do odczucia do golenia brzytwą. Na pewno na uwagę i na uznanie zasługuje tutaj trzymanie żyletki, bo tak jak przesuwam po skórze, to te wibracje są niewyczuwalne, tylko słychać właśnie dźwięczenie, tak jakbyśmy się golili ostrzem szlachetnym. Ciekaw jestem, dogolenie przy nosie. Bardzo ładnie. Taki grzebień zamknięty, ale widać na nim żłobienia. Spójrzcie. To też w pewnym stopniu układa nam skórę przed żyletką, przed ostrzem żyletki. Kształt grzebienia, nawet zamkniętego, ma znaczenie. To nie jest przypadkowy ładny wzorek, ale jest zrobiony tak. Myślę, że podobny jest kształt grzebienia jak w Merkurze. Chociaż w Merkurze to jest bardziej do ukosa chyba są te rowki, a tutaj są symetryczne. W takiej głowicy, w takiej maszynce. A to było drugie przejście już. Trzecie przejście. Mydło nie podpieka mi twarzy. Żyletka założona w tej maszynce nie robi mi krzywdy. Na 100% mogę porównać odczucia zgolenia tą maszynką do brzytwy. Do kamisoli również. Ostatnie przejście. Z włosem. Maszynka nie jest w ogóle agresywna w odczuciu na skórze. Ta płytka jest bardzo dokładna, przyjaciele. Pod włos już tutaj nic nie wyczuwam. Czyli precyzja wykonania tej maszynki stoi na doskonałym poziomie. Bo skoro producenci tej maszynki wzorowali się na takim odrzutowcu, na takim doskonałym właśnie sprzęcie. Co ciekawe, zobaczcie, 63, 69 data produkcji tych odrzutowców, powstało ich 32. Nawiązują do precyzji, osiągając takie prędkości. Sprzęt musiał być naprawdę doskonale zrobiony, nieuchwytny przez inne samoloty.
3,5 macha. Ale pomyślcie, masa startowa 77 ton. Jak to musiało palić? I tyle. 3 bardzo komfortowe przejścia maszynką. Jak widać, spójrzcie, mydło nie zostawia śladów na sprzęcie. Maszynka jest jeszcze w miarę błyszcząca. Może to dlatego też, że zawsze spłukuję pod bieżącą wodą. Czy mamy tu jakieś jeszcze niedociągnięcia? Musiałbym się mocno przyczepić. Zobaczmy. No i nie mam się do czego przyczepić. Blackland Blackbeard. Świetna maszynka, kochani. To, co mamy jeszcze w tyglu, widzieliście z tej łyżeczki, z tej malutkiej łyżeczki, była połowa, dosłownie jeszcze został ślad, połowa, jak niewiele, przepraszam, miałem nie siąkać, jak niewiele potrzeba, żeby zrobić dobrą pianę. To, co zostało po 3 przejściach, wiecie co ja użyję też jako balsamu, to, co zostało po 3 przejściach. Teraz możecie spojrzeć dokładnie, jak wygląda piana z mydła Ariana & Evans Amber Rose. W drodze do mnie jedzie bardzo ciekawa kamisori, wykuta współcześnie, użyczona mi przez kolegę Adriana, żeby Wam pokazać na kanał. I nie tylko ona, jeszcze jedzie jedna brzytwa. Jeszcze jedna japońska brzytwa, którą też będę miał możliwość Wam pokazać. Ale to było golenie. Skóra po mydle nawilżona w sposób wzorowy. Dogolenie 10/10. Ciekaw jestem kolejnych 2 płytek, co się będzie działo. Mamy tutaj teraz do tego mydła Ariana & Evans. Mamy taką wodę. Woda mętna. W składzie nie ma mentolu, z tego co przeczytałem. Zobaczmy. Dawkowanie. Czekajcie, to można dawkować tak. Bardzo ładnie. Dużo róży i bardzo dużo szafranu. Właśnie ten ostry zapach. Przyjemna róża, delikatna, łagodna. I szafran. Plus może ten bursztyn, ta żywica również. Przyjaciele, następne golenie. Co tam wyciągnąć nowego? Zobaczymy, jest tego dużo, bo przysyłacie mi co chwilę jakieś fajne sprzęty. Dziękuję bardzo
i do zobaczenia. Bądźcie zdrowi. Odwiedzajcie mój kanał. Jak tylko możecie, najczęściej powiedzcie swoim znajomym, że jest taki kwasek. Do zobaczenia.